Ok, przyszły łożyska, zostały wymienione, jak już wiecie, już są nowe wsadzone. Będziemy przy tym działać zaraz. Ale jeszcze wróciłem do pompy. Rozebrałem ją jeszcze raz, żeby sprawdzić i przedmuchałem, bo wcześniej tego nie zrobiłem, żeby się upewnić, że nie ma tam jakichś drobinek pozostałych z obróbki i tak dalej, więc to zostało przeze mnie wyczyszczone. Teraz dodatkowo będę ją tutaj oliwił i składał wstępnie, więc damy tutaj sobie trochę. Tutaj nie wolno żałować tego oleju montażowego. Trzeba to po prostu jakoś solidnie tutaj naoliwić. Czekałem na części, to wszystko mi spłynęło, więc zrobię to jeszcze raz. Dam tutaj w środek tą bieżnię, trzeba tutaj wewnątrz upewnić się, że to jest dobrze naoliwione. Dam tu trochę oleju montażowego. I tak będzie w oleju później pracować. Ale musi to być, no wiadomo, lepiej jak jest mokro niż zbyt sucho. Tutaj jeszcze mam pozostałości z tego, co wcześniej zrobiłem. Trzeba to dobrze naoliwić. Damy tutaj jeszcze trochę tego oleju. To wszystko mi spłynęło, bo tu prawie 2 tygodnie musiałem czekać. No ale w końcu łożyska dotarły. Po przejściach udało się je zainstalować. Mamy rotor, on tu swobodnie musi chodzić. Tutaj wewnętrzny. Nie żałujcie tutaj tego oleju. To wszystko musi być dobrze naoliwione. Żeby później nie było niespodzianek. A tu jeszcze w te porty dam trochę sobie, o. Nie zaszkodzi. Niech to pływa w tym oleju, bo tak ma być. Ok. Kolejnym elementem jest płyta. Damy na nią trochę też sobie tutaj oleju. Wszystko ładnie, lepko. Tutaj są takie kołeczki prowadzące. Nie da się tego inaczej zrobić po prostu. Mamy kolejną część, która buduje ciśnienie. Jeszcze damy trochę. Powinno być w porządku. Nałożymy ją. O tutaj też, tu jest o-ring, też go naoliwimy. Damy sobie trochę oleju. To jest czysty olej silnikowy. Kolejny element. Tak, to wszystko musi to swobodnie chodzić. Nie ma co żałować. To jeszcze po trochu dorzucimy. Stara procedura mówi, żeby to instalować najpierw na wałku, ale ja to wstępnie skręcę z płytą i
dopiero potem będziemy to instalować. Tak. Tutaj trzeba to wstępnie sobie ustawić, te płaskie powierzchnie. Że później nam to łatwiej ustawić na wałku. Widzicie, to są płaskie elementy. O, tutaj akurat w tej pompie mamy na koniec taką płytę. To jest nowszy design, nowsza konstrukcja, która zwiększa trochę ciśnienie oleju teoretycznie. Więc praktycznie pewnie też. Wszystkie o-ringi są na miejscu. Pompa jest złożona. Tutaj dam jeszcze trochę oleju. Jeszcze przed samym montażem będę to też smarował. Dobra, i to sobie możemy na razie odłożyć. I zajmiemy się teraz wałkami. Mamy płytę z zainstalowanymi nowymi łożyskami. To jest kulkowe łożysko tutaj z wałkami takie. I to łożysko idzie w komplecie z specjalnie obrobioną już, tak jak wcześniej wspominałem, bieżnią, która jest zrobiona tutaj na wymiar, żeby to pasowało bez większego luzu. Tak. O, tak to ma tutaj wejść sobie idealnie. Nie może być krzywo, lajtowo. Do tego jest o-ring i podkładka. I żeby to zainstalować na tym wałku, musimy zdjąć starą bieżnię i podkładkę i zainstalować nową. Ok. Żeby zdjąć bezpiecznie tą bieżnię oryginalną, która była z tą podkładką, ja tutaj użyję sobie takiego odklejacza do łożysk. No, musiałem zainwestować w ten przyrząd, na szczęście on nie jest drogi. Najpierw go rozkręcamy, tak żeby nam spokojnie tutaj wszedł. O. Ok. No, ściskamy później delikatnie, równomiernie, żeby tutaj nie było żadnych niespodzianek. O. I to nam złapie za tą podkładkę. Nie wiem, czy to widać. I pozwoli wypchnąć wałek, zdjąć bieżnię. Dobra, tak to wygląda zainstalowane. Tutaj się upewniam, że to jest dobrze wyosiowane, bezpiecznie, dobrze podparte. No i spróbujemy do tematu podejść. Ok. Bardzo tutaj to nie jest jakiś nie wiadomo jaki wcisk. Łapiemy wałek od spodu. I mamy zdjętą bieżnię. Ok, tą starą bieżnię odłożyłem na bok. Tutaj mam nowy zestaw, więc nakładam najpierw bardzo delikatnie ten o-ring tutaj. Ten o-ring ma za zadanie wycentrować pozycję tej podkładki. Nie można to szaleć za bardzo z tym, żeby nam nie pękł. To są ostre krawędzie jednak. Nie wszystko. Ok. Jeszcze niżej. Tutaj zrobię pauzę. Teraz może będzie coś więcej widać. Jeszcze on na sam dół tutaj musi wyjść. On ma tu rowek, jest w wałku. O, elegancko.
Jest o-ring. Od razu damy trochę sobie odrobinę dosłownie oleju, tak żeby na sucho tego nie prasować. Leciutko dosłownie. Nie ma co szaleć z tym. Dobra. Później nakładamy podkładkę. I będziemy naciskać bieżnię na ten wałek. Żeby to dopchnąć ładnie, ja użyję tej starej bieżni jako takiej tulei. Jest metoda, która jest opisana w manualu, że można złapać to w ręcznik i użyć śruby, która tu wchodzi, żeby docisnąć tulejkami to. Tak jest to w manualu, ja to na prasce wepchnę. Dodatkowo nie mam specjalistycznych tulejek jeszcze, więc użyję 19 dwunastokątnej. Wiem, że się nie powinno używać nasadek, ale która fajnie tutaj ścianką będzie się opierała i wprowadzi tą tuleję na swoje miejsce. Dobra, zakładamy tulejkę. Zakładamy naszą nasadkę. Osiujemy wszystko, musi być równiutko, żeby tu nic nie pogiąć. No i próbujemy z wyczuciem, delikatnie. Patrzę, czy tu jest luz, jest elegancko. No i mamy to elegancko, superowo. Podkładka się nie obraca, więc jest git. Dodatkowo warto jeszcze ten wpust przejrzeć, czy to wszystko jest ok. Nic się nie uszkodziło. Bieżnię mamy zainstalowaną. Teraz spróbujemy zająć się instalacją wałeczków z powrotem.